Możesz ty. Cześć, witajcie. Moje odkrywanie Szwecji ciąg dalszy. Przeglądając moją szufladę niepublikowanych wcześniej materiałów, natknąłem się na kilka ciekawych miejsc. Uznałem, że warto pokazać je wszystkie w jednym filmie, gdyż mają one cechy wspólne. Dokąd trafiłem i co mnie tam zaskoczyło, dowiecie się oglądając to wideo. Zaczniemy od pewnego zamku, o którym wspomniałem publikując film o Nyköping. Można by rzec zamek jak zamek, jednak to, co go wyróżnia spośród innych zamków krainy Sörmland, jest miejsce, w którym jest położony. Otoczony jeziorami, lasami, terenami obfitującymi w zwierzynę łowną, ten barokowy zamek jest symbolem zarówno dziedzictwa kulturowego, jak i tętniącej życiem szwedzkiej wsi. Tutaj, w sercu Södermanland, w jednym miejscu możesz doświadczyć XVII-wiecznego uroku dzikiej przyrody i równie dzikich doznań smakowych. Zaraz się wszystko wyjaśni, o co chodzi z tą dzikością. Otóż od 1947 roku Östermalma zarządzana jest przez Szwedzkie Stowarzyszenie Myśliwych, które ma tu swoje centrum edukacji, centrum zarządzania łowiectwem i ochrony przyrody. Trudno jest ten fakt zignorować i nie odnieść wrażenia, że miejsce to przesiąknięte jest duchem stowarzyszenia. Niezależnie od tego, czy przyjedziesz na zwiedzanie zamku, kolację w historycznej scenerii, wesele, konferencje, czy po prostu na spacer po parku, zamek oferuje wyjątkowe doświadczenia. O zamku powiem jedynie kilka zdań, które zapoczątkują zwiedzanie całej posiadłości. W malowniczym, pagórkowatym krajobrazie Sörmland leży stary dwór Östermalma z zamkiem i skrzydłami zamkowymi, położonymi nad jeziorem Malmsjön. Zamek jest jednym z lepiej zachowanych zamków barokowych w Szwecji. Oto bardzo krótka historia zamku, który wcześniej był jedynie dworem. W 1665 roku Anna Maria i Wilhelm Busch rozpoczęli budowę Östermalma. To tak jak ten makaron pani Wałęsowej. Szkice wykonał architekt Jean de la Vallee, skądinąd szwagier Wilhelma, podobno w rodzinie taniej. 3 lata później zamek został ukończony. Od tej pory aż do 1944 roku zamek przechodził z rąk do rąk aż 16 razy. W tymże roku majątek został zakupiony przez Skarb Państwa, a 2 lata później w Östermalma powstała szkoła łowiecka pod auspicjami Szwedzkiego Związku Łowieckiego. Zgodnie z decyzją Krajowej Rady Dziedzictwa Kulturowego, Östermalma ma znaczenie ogólnokrajowe ze względu na ochronę środowiska kulturowego w hrabstwie Södermanland. Można by pomyśleć, że przecież to się kłóci, bo z jednej strony myślistwo, a z drugiej ochrona środowiska. No właśnie, choć w sumie myślistwo może być postrzegane zarówno jako zagrożenie, jak i potencjalna forma ochrony środowiska, w zależności od sposobu jego prowadzenia oczywiście. Z jednej strony myślistwo, zrozumiane jako gospodarka łowiecka, może przyczynić się do regulacji populacji zwierząt, zapobiegania nadmiernemu rozrodowi i utrzymania równowagi w ekosystemie. Z drugiej strony niewłaściwe praktyki łowieckie mogą prowadzić do niekontrolowanego odstrzału, zaburzania naturalnych procesów w przyrodzie i zagrożenia dla niektórych gatunków. Jak jest tutaj, nie wiem.
Rośnie jednak we mnie przekonanie, że w tym miejscu próbują utrzymać jakiś balans. Ten Wildlife Park jest tego przykładem. Choć otwarty jest dla zwiedzających jedynie sezonowo, niewątpliwie świetnie uzupełnia atrakcje oferowane w granicach tej posiadłości. My przyjechaliśmy tu tydzień przed sezonem i mogłem jedynie wypuścić drona, by sfilmować co nieco. Oczywiście z większej odległości, by nie płoszyć zwierzyny. Wokół zamku jest park ze starymi drzewami, które sprawiają wrażenie mocno zakorzenionej i nieodstępującej się na krok rodziny. Bliskość jeziora to kolejna zaleta tego miejsca. Mijając starą 200-letnią stodołę, kierujemy się do odremontowanej w 2003 roku wielkiej stodoły. To wspomniane wcześniej szwedzkie stowarzyszenie myśliwych, w którym jest hotel, restauracja, sale konferencyjne, egzaminacyjne i hol, w którym właśnie się znajdujemy. Co do menu, to chyba oczywiste jest, że w takim miejscu zasmakować można w dziczyźnie. Oto tygodniowe menu. Restauracja Jägaren, czyli myśliwego, ma ambicje, by serwować najświeższe leśne przekąski. Śledzą pory roku i korzystają z leśnych zapasów, ze szczególnym uwzględnieniem dziczyzny. Dziczyzna pochodzi z okolicznych lasów i jezior, a całe mięso przetwarzane jest w ich własnej rzeźni, czyli prosto z lasu na stół. Zabrzmiało to jak reklama, no to już nic więcej nie powiem. Choć jeśli ktoś ma delikatniejszy żołądek i wolałby zjeść coś lżejszego, to w zamku serwują domową kawę, świeże sałatki i proste dania obiadowe. Trzymając się tematyki, przenosimy się do miejsca, w którym w pięknych okolicznościach przyrody całe rodziny spędzają wolny czas. Z pozoru wydawać by się mogło, że to gospodarstwo rolnicze z wybiegiem dla dzikich zwierząt, które można oglądać z bliska. Ale to tylko pozory i myślowe uproszczenie, które po odwiedzeniu tego miejsca zmienia jego postrzeganie. Samtorp Gård to nie tylko kemping najwyższej klasy z odpowiednim zapleczem w wiejskiej scenerii, ale także wyjątkowe zoo, które wyróżnia się na tle innych. Tutejsze zwierzęta mają do dyspozycji 40 hektarów lasów i terenów zielonych, po których mogą swobodnie się poruszać, co sprawia, że ich pobyt tutaj jest bezpieczny i wyjątkowo przyjazny. Niezwykłą atrakcją jest możliwość udziału w safari. Koncepcja tego safari opiera się na filozofii, że my, ludzie, jesteśmy gośćmi w świecie zwierząt. Podczas traktorowej wyprawy to same zwierzęta decydują, czy zechcą do nas podejść. Są tu również specjalne strefy, w których gwarantowany mamy bliski kontakt z mieszkańcami tego gospodarstwa. Tam można karmić i głaskać przyjazne i nieco udomowione zwierzęta. Warto wspomnieć, że tutejszy kemping położony jest nad jeziorem Innfjorden, około 24 km na wschód od Norrtälje.
Oferuje wysoką jakość, możliwość skorzystania ze sklepu, restauracji oraz innych aktywności. No cóż, jak widać, oferują tu dużo więcej niż jedynie safari wśród dzikich zwierząt. Z pewnością jest to ciekawe miejsce na mapie moich odkryć. A jak już o odkryciach mówię, to niecały kilometr od tego zwierzęcego ogrodu znalazłem chatę przetrwania. Podejdźmy bliżej. No dobra, może nie jest to popularna kabina, jakich jest wiele, w szczególności na północy Szwecji, jednak z pewnością jest to chata przetrwania. Dla tych, którzy pierwszy raz o takim fakcie słyszą, to wyjaśnię, że w niektórych obszarach naturalnych znajdują się otwarte domki, do których można bezpłatnie wejść, przenocować, ale nie można ich rezerwować. Warto wtedy mieć plan awaryjny, ponieważ te domki mogą być zajęte. Takie chaty, ukryte głęboko w lasach, są częstą scenografią filmów grozy. Ten domek ma wszystkie te znamiona. Spójrzcie na detale i wyposażenie pozostawione przez ludzi tu zaglądających. Pewnie część z tych rzeczy została zostawiona celowo, by uruchomić wyobraźnię turystów. Jednak duża część z nich nosi znamiona starości i daje pewien obraz historii tego miejsca. Trudno wyliczyć wszystko, co tu się znajduje, ale takie sprzęty jak piecyk, bezpieczne łóżko na górze, ubrania, narzędzia i inne przedmioty potrzebne do przetrwania pokazują, że trafiając do takiej chaty, można było ukryć się nie tylko przed niesprzyjającą pogodą, ale i schronić się przed dziką zwierzyną w znaczeniu wilka czy niedźwiedzia. Historia chat leśnych Skogstugur w Szwecji jest ściśle związana z potrzebami ludzi zamieszkujących tereny leśne, a także z rozwojem gospodarki leśnej i przemysłu. Początkowo były to proste schronienia budowane przez drwali, myśliwych i innych pracowników leśnych, służące jako tymczasowe miejsca noclegowe i schronienie przed warunkami atmosferycznymi. W XIX i XX wieku chaty te zaczęły pełnić bardziej zróżnicowane funkcje, stając się elementem kultury i rekreacji, a także bazą dla turystyki leśnej. No w tym przypadku jest to raczej atrakcja turystyczna, w której widoczny bałagan nie zachęca do pozostania tu na dłużej. Tak czy inaczej, z pewnością możliwość obejrzenia takiej budowli była dla mnie nie tylko niespodzianką, ale i chwilą na refleksję. Jak niewiele potrzebne jest do przeżycia. Wracamy do Sztokholmu, a właściwie na jego obrzeża. Znajdujemy się w Tyresta National Park, czyli w Parku Narodowym Tyresta, położonym zaledwie 20 km od stolicy. To największy obszar lasu pierwotnego na południe od rzeki Doleben. Park Narodowy otoczony jest rezerwatem przyrody Tyresta, który obejmuje łącznie 5000 hektarów i 55 km szlaków turystycznych. Prastara puszcza to stare sękate sosny i strzeliste świerki. Martwe drzewa, dziuple, rosnące młode drzewa i stabilne olbrzymy zapewniają siedlisko dla wielu gatunków. Tyresta to królestwo głuszca i sowy. Różnorodne dzięcioły, dziki, bobry i jelenie to mieszkańcy, których można spotkać najczęściej, jednak większość mieszkańców lasu rzadko się pokazuje, a najbardziej uderzającą cechą jest chyba panująca tam cisza. W Tyresta można zbierać jagody i grzyby jadalne, ale nie kwiaty i inne rośliny. Choć park ten leży blisko miasta i jest popularnym obszarem przyrodniczym, lasy oferują poczucie dzikości. Aby dowiedzieć się więcej o parku i jego mieszkańcach, warto odwiedzić Dom Parków Narodowych. To rodzaj wystawy muzeum.
do którego wchodzimy bez biletu. Nowoczesna architektura Naturum wyróżnia się na tle reszty wioski Tyresta. Budynek zbudowany jest na wzór mapy Szwecji, a wystawa składa się z klasycznych dioram, czyli miniaturowych krajobrazów, które przenoszą z szumiących lasów liściastych na południu do potężnych pasm górskich na północy. Uważnie słuchając, można usłyszeć dźwięki natury, a za drzwiami dowiedzieć się więcej o zwierzętach i Gdzie nie roślinach. zajrzysz, tam gówno. No, jest na co popatrzeć. Sklep oferuje również bogaty wybór książek o szwedzkiej przyrodzie dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej. Centrum przyrodnicze jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jak widać, jest to miejsce chętnie odwiedzane przez całe rodziny i to przez cały rok. Wspomniałem o wiosce, od nazwy której wzięła się nazwa parku. Cóż powiedzieć, jest to rodzaj grupy gospodarstw ze starymi zabudowaniami o typowej dla XVII i XIX-wiecznej szwedzkiej wsi. Można powiedzieć, że to rodzaj skansenu tętniącego wiejskim życiem. Wieś Tyresta składa się z szeregu blisko siebie położonych gospodarstw, których zabudowa składa się ze starszych domów z sękatej konstrukcji szachujcowej, w większości pochodzących z XIX wieku. Wieś istniała już wcześniej w epoce żelaza, o czym świadczy kamień runiczny za jedną z farm. Wokół wioski znajdują się zadbane łąki i pastwiska, a także fundamenty kilku dawno opuszczonych zagród. Możliwość skorzystania z jazdy konnej, restauracji, zobaczenia zwierząt hodowlanych, uczestnictwa w zajęciach dedykowanych nie tylko dla dzieci. Miejsce to wspaniale wpisuje się w naturalne otoczenie lasów i jezior, dając wspaniałą odskocznię od zgiełku dnia codziennego. Polecam gorąco. Nasza wycieczka dobiegła końca. Wszystkim, którzy dotrwali do końca tego wideo, dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych miejsc w Szwecji, wróć na mój kanał i wybierz jeden z interesujących Cię filmów. Będę wdzięczny za komentarz pod filmem i łapkę w górę. To one motywują mnie do tworzenia nowych treści. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.